Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Robię, słuchajcie, obiad. Dzisiaj na obiad wymyśliłam, i to dosłownie nie robię tego z przepisu, tylko wymyśliłam sobie taki obiad: gołąbki z łososiem. Gar wody grzeję, żeby troszeczkę zmiękczyć kapustę i zdjąć listki z niej. A następnie mam już ugotowany ryż. Ja akurat miałam w domu basmati, nawet lubię, bo on jest sypki, a ja lubię jednak sypki w gołąbkach nawet. I upiekłam, tam jest łosoś pacyficzny, 2 kawałki. I to wszystko będę ze sobą mieszała i normalnie je robiła jak gołąbki. Taki wielki gar wody. Tu mam już przygotowaną kapustę, co ja zawsze robię. Wycinam, mama mnie tak nauczyła, wycinam kłąb, tylko mama miała fajny taki widelec z takimi 2 bardzo duży i to zawsze lepiej niż nożem, bo nożem można sobie krzywdę zrobić niechcący, ale no ja tak robię, bo nie mam tego widelca. No i jakby kładę najpierw z jednej strony, później z drugiej, z trzeciej i tak zdejmuję te listki. One się powinny same właśnie zdjąć, bo już ten kłąb jest wycięty, więc one powinny same odstawać. Tu, nie wiem czy widzicie, wyłożyłam sobie papierem, żeby nie było aż tak mokro, bo i tak mokro będzie. No i tyle, i będę wykładać. One troszkę ostygną i się zabieram za zawijanie tych gołąbków. Na pewno będzie potrzebny rosół. Ja zawsze robię tak, że na dno garnka, w którym będę je dusiła, kładę z 1-2 listki kapusty, te najgorsze, które mi zostają. No i w drugim garnku gotuję rosół, no bo trochę jego musi być, i puszkę pomidorów dodaję do tego, bo ja lubię jak tam te pomidory latają. Także nie daję passaty, tylko właśnie puszkę pomidorów. One są pokrojone i one zawsze gdzieś tam troszkę i dają kwaskowatości. No ja lubię takie. No i tyle, i w tym duszę. Nie zagęszczam sosu, nie robię jakichś nie wiadomo czego, także zabieram się za robotę. Teraz słuchajcie, trzeba poobcinać te kłąby, takie przerosty tu, bo one będą twarde. Nawet jak się mocno zmięknie kapusta, to one nie są najmilsze. Szkoda, że to nie jest włoska, bo z łososiem moim zdaniem idealnie włoska kapusta wygrała, ale jej nie mogłam dostać, a tak bardzo zapragnęłam gołąbków. No ale właśnie, wolę jednak nie robić ich z mięsem. Wolę jednak zrezygnować z mięsa, więc pomyślałam, że przecież dlaczego by nie spróbować tego zrobić z łososiem. No i jak tylko ten plan mi wszedł do głowy, to pomyślałam, realizuję, robię to właśnie w ten sposób. No i teraz patrzę, żeby nie było, bo w tym pacyficznym potrafią być ości, słuchajcie. Staram się teraz tak przynajmniej przez palce sprawdzić, żeby no nie było. I takie 2 kawałki. Żeby jednak było więcej łososia niż ryżu, bo to nie ma być gołąbek z ryżem, tylko z łososiem. Ja więcej żadnych przypraw nie dodaję. Ja lubię łososia smak taki jaki jest i nie potrzebuję tu wiecie. No i mieszam po prostu to. I tak naprawdę to wszystko. Teraz będę nadziewała te liście, ale zanim to muszę rozpuścić te kostki rosołowe. Nie mam swojego rosołu. Oczywiście najlepiej by było na swoim, ale nie zrobiłam, bo mnie nie ma w weekendy. Ostatnio mam po prostu, słuchajcie, no nie mam mnie w weekendy. Cały czas gdzieś jeździmy. Cały październik taki i listopad też będzie w sumie taki.
nadziewam. Ach, z włoską to by było dopiero. Ta kapusta to jest taka, wiecie. Ale jak się chce, to się nie narzeka, tylko się po prostu korzysta z tego, co jest. 9. Zalewam to tym rosołem. Jeżeli uważacie, że jeszcze by się przydała woda, to można dolać trochę jakiejś zimnej, jakiej tam macie. To się po prostu zaraz zagrzeje. Więc to nie ma za bardzo znaczenia. To, co się jeszcze tam z tego rosołku ma rozpuścić, też się jeszcze rozpuści. To też nie musi być bardzo mocno przykryte, dlatego że one i tak się będą dusiły dosłownie u mnie na najniższym stopniu palnika. No i jeszcze dodaję, tam mięso leży w ogóle jeszcze dla mojego męża, też muszę zrobić obiad dziś. I dodaję właśnie sobie te pomidorki i tak ja lubię, żeby one były na wierzchu i za bardzo ich nie wtłaczam w ten, to się sos zrobi sam, słuchajcie. A ja lubię, kiedy one tak leżą na tych gołąbkach. No i dobrze, i to się zagotuje. Oczywiście wszystko się musi gotować pod przykryciem. Pokażę Wam później efekt końcowy, z czym ja to będę jadła. Ponieważ już jest ryż i jest łosoś, i jeszcze kapusta w środku, to albo zrobię do tego pomidorki, albo nie wiem, jakąś surówkę, albo może nie, ale na pewno nie ma do tego żadnych ziemniaków, nic z tych rzeczy nie dokładam. Ten film będzie się składał z poradnika kulinarnego. Ja jeszcze jestem bez makijażu, bo jest wcześnie rano, ale już po pielęgnacji i chcę zrobić sernik, bo mam twaróg, który muszę zużyć. Wprawdzie powinnam mieć kilogram, tak żeby wyszedł fajny, wysoki, puszysty, ale zrobię niski najwyżej. W każdym razie tak, potrzebujemy erytrytol lub ksylitol. 150 gram, ja sobie właśnie odmierzam. Mam do tego jajka. No i generalnie nie wiem ile jajek. Serio, nie wiem. Na czuja, bo powinny być duże jajka, ja mam takie średnie, dlatego nie do końca wiem. Ale użyję 4. Powinny wystarczyć na tę ilość twarogu. Więc
więc daję 4. No i tak naprawdę teraz to się będzie chciało kręcić samo, tak żeby, jak do biszkoptu, bardzo długo, żeby aż taka puszysta piana z tego powstała. A ja w tym czasie będę przez praskę do ziemniaków, bo nie chcę się całego sprzętu maszyny wyciągać, będę przyciskała ten twaróg i mam nadzieję, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jak nie, to szczerze powiem, nie wiem. Liczę na to, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie mam owoców świeżych, mam mrożone i tak sobie myślę, że po prostu po upieczeniu tego sernika zawsze można zjeść z takim, z tymi zblendowanymi owocami, po prostu mrożonymi. Ja uwielbiam mrożone owoce zblendowane, to one dosłownie jak lody się wydają. Piekarnik już się grzeje na 160 stopni, a ja się zabieram za, słuchajcie, właśnie, ponieważ będzie hałas, no to tego Wam nie pokażę, ale będę przyciskała przez praskę ten ser, żeby no, był ala zmielony. Właśnie, ala zmielony. I teraz do tego dodaję 40 gram, czyli całą saszetkę budyniu. Ja mam akurat śmietankowy. I mam smakową odżywkę białkową. Ja mam akurat słony karmel, więc nie wiem, co z tego wyjdzie, ale innej nie mam, więc używam jej. 100 gram jej potrzebuję. I teraz mieszamy to bardzo delikatnie. No i teraz ten ser. Ja nie wiem, słuchajcie, co z tego wyjdzie, bo ja ten sernik robię pierwszy raz. Moim zdaniem, kiedyś pamiętam, ser się mieliło 2 razy. Ja tylko przez tę praskę tak naprawdę go przemieliłam, więc może być tak, że pod językiem on nie będzie taki puszysty, ale to jest dla mnie, nie wiem, czy Wojtek zje ten sernik fit, więc też nie będę, wiecie, szalała, nie? I wkładam do piekarnika. Muszę sobie kupić fartuszek. Idę teraz zrobić makijaż i zabieram Was ze sobą. Pomaluję się troszkę. Zawsze to będzie lepiej. Wykończyłam, słuchajcie, prawie wszystkie już swoje podkłady. Okazało się, że co brałam, to były pozaczynane. Więc robiłam małe znowu zakupy. Zostały mi takie ciemne tylko. Na Instagramie się chwaliłam, w ogóle przejęto mi Instagrama, ale odzyskałam i dziwnie mi z tym, bardzo, bo się nie spodziewałam się, że ktoś mi przejmie Instagrama. W ogóle budzę się rano, a tam już nie jestem ja na profilowym, nic się nie zgadza. Jakieś linki, inne dane, jakichś znajomych full raptem. Boże, to straszne, powiem Wam. Ja kupiłam sobie Diory, bo to jest mój już druga sztuka podkładu. Jeden zużyłam i ja kocham ten podkład, ale dokupiłam sobie bronzer i to jest najlepszy bronzer w kremie, jaki w życiu miałam swoim, przysięgam. I go dzisiaj użyję. Zrobię bardzo delikatny makijaż oczu, coś tam może, żeby się pojawiło, ale tylko tyle. No więc właśnie, zaczynam. Lubię ten podkład nakładać pędzlem, najlepiej wygląda, ale pod niego standardowo, pod ten podkład Danessa Myricks i jej Blurring Balm. Blurring jak blurring, ale matowing i utrzymuje jowing na cały dzień, makijażing, to na pewno. Genialna jest po prostu. Najlepsza baza ever, nic lepszego nie miałam.
Dobra, i teraz, to jest najjaśniejszy kolor, on oksyduje. Z tym się trzeba liczyć, od razu po nałożeniu następuje oksydacja, którą widać moim skromnym zdaniem. Natomiast no, jest jak jest. Ja z tym się liczę i to mi nie przeszkadza. Akurat przy tym kolorze wcześniej miałam ciemniejsze, to naprawdę było ciemno. Powiem Wam, było ciemno. Niech sobie go rozprowadzam też troszkę na powieki. Uwielbiam ten produkt, chociaż uważam, że cena jest koszmarna, dlatego zanim ten kupiłam, minęło sporo czasu od tamtego. To nie jest tak, że odkupiłam ten od razu, ale jak coś tak bardzo tęsknię i myślę o nim i chcę, to zawsze w efekcie i tak odkupuję. No, takie życie. Dobra, mam tu lusterko, może bym się troszkę przyjrzała w lusterku. No, uwielbiam go. 3 sekundy i podkład rozprowadzony, a skóra wygląda petarda. Możecie z nim mieszać każdy korektor, który chcecie. Ja sobie użyję dziś tuszek La od YSL. O. Trosieńkę. Muszę coś tutaj wycisnąć, bo już coś tu pozasychało. O. Może od razu tym. Od razu ładnie się wblenduje. Wiecie, w podkład. Bo podkład jeszcze jest. Pięknie. Dobra, i teraz co? I teraz ten bronzer. Boże, to jest coś niesamowitego. Kolor jest przepiękny. Ja nigdy nie robię na dole, ale tak lubię się nim smarować, że nawet jego przyciągam trochę na dół, bo ja po prostu go tak uwielbiam. To jest przepiękny kolor i cudowna formuła, idealnie się wtapiająca, nadająca, ma bardzo duży pigment, nie trzeba go dużo, chociaż szkoda, bo chciałoby się, to dobrze, bo cena to jest dramatyczna, ale patrzcie, no po prostu to jest 2 ruchy pędzelkiem i macie już kolor. Jest troszkę chłodnawy, więc pod contouring jest idealny, ale kolory są różne, możecie sobie tam wybrać, jaki chcecie. Najlepiej to oczywiście się przejść może do Sephory, bo to w Sephorze ja kupuję, w Douglasie chyba nie ma tego Diora. I sobie po prostu przesłoczować i sprawdzić. Przyciągnę troszeczkę, żeby wyrównać. Ale no widzicie to? To jest 2 ruchy. Macie jakieś pytania? Serio, to są moi ulubieńcy, naprawdę. Jak chcę szybki makijaż, to tylko z nimi. Jeżeli chodzi o róż, to kupiłam sobie nowy róż Danessy. Mam jeden taki już, taki bardzo cukierkowy. Marzyłam o fioletowym. Wprawdzie ja myślałam, że on będzie fioletowy, a on tak naprawdę wypada tak, no fioletowo, ale tak wiecie, różanie fioletowo, ale nadal fioletowo, to fakt. W każdym razie dam pod same aż oko i ja to lubię jakimś puszkiem czy czymś jeszcze. Przygięłam. Zawsze na rękę najpierw odklepuję. Zawsze na rękę odklepuję, a tutaj się zapomniało. To nic, biorę tamten, słuchajcie, pędzel po tamtych produktach i stabilizuję. No i im bardziej rozcieram, tym bardziej różowy wychodzi. Jakbym tak nałożyła dużo, to widać, że to jest fioletowy. No ale przecież dużo się nie da, bo jak ja wyglądałam właśnie. Aj Boże, Bożenka. Aj Boże, Bożenka. Dobra, i teraz trzeba to wszystko przypudrować.
mieszanką pudrów NAM, setting powder i tego YSL All Hours Hyper Blur. Jeszcze mam go tyle. Te pudry to się naprawdę opłacają. No opłacają się, no nie ma co się oszukiwać. Opłacają się. Zrobię to puszkiem, ponieważ gąbeczki nie wyjęłam. I też pod oczy. Cała jestem w pudrze. Byłam przed chwilą cała w odżywce, w mące, budyniu, a teraz jestem cała w pudrze. No, taki mamy klimat. Dobra. I teraz nałożę delikatnie produkty pudrowe, tylko w takich newralgicznych miejscach. Mam bronzer Kiko. Nie zawaham się go użyć i to dosłownie tylko tu, żeby mocniej zaznaczyć tu, ponieważ no kremowym nie da się tego zrobić. Bez sensu nakładać ileś tych, jak możecie już to pudrowym sobie pięknie wykończyć po to, żeby zużywać kosmetyki. Chyba że nie chcecie zużywać kosmetyków, to wtedy nie. Ale ja na przykład nie wyobrażam sobie obecnie nie założyć przed czegoś kremowego, dlatego że ja mam małe czoło i tylko tym kremowym tutaj robię, jakoś profiluję swoją twarz, a już pudrowy go tam nie kładę. Właśnie tylko tu zaznaczam jeszcze bardziej tę obecność. That's it. Różu absolutnie. Jaki ja róż miałabym do tego użyć? Ale mogłam wyblendować tym, ale nie. Użyję sobie różowego rozświetlacza z Diora. Jak Dior to Dior. Już mam wklęsełko, już mam. Widzicie wklęsełko? Właśnie, tak bardzo go lubię, że jak zobaczę, że tu już jest, kurczę, denko, to się załamie. Naprawdę. To się załamie. Jeszcze brwi muszę zrobić. Czyżbym sobie właśnie dopiero teraz przypomniała o brwiach? Brwi to zawsze, wiecie, jeszcze zdążę wrócić, no bez przesady. Biorę sekretkę i to już bez Was namaluję sobie te brwi, bo przecież jak godzinami je wyrysowuję. Jak na złość oczywiście zaczęli wibrować tam w mieszkaniu obok. Ja się chcę pomalować, a oni wibrują. Tu jedną taką z kitranu. Ja nie wiem, czy ja jeszcze chcę ją używać. Ona ma ten kolor ładny. Dla jednego koloru trzymam paletkę. Wariowałaś, oszalałaś. Dobra, użyję sobie jego powyżej załamania. Jak nie to, jak nie urok, to sraczka. Znacie to, nie? Błysku nie chcę z tej paletki, bo są średniawe. A chciałabym jakiś taki fajny błysk. Wiecie co? Ja mam w tej paletce w sumie takie fajne te błyski. Żółty, taki niebieskawy, fioletowy. Wszystko będzie do tego pasowało. Ten zielony, a może właśnie jego bym wzięła. Takie będzie akcent do sukienki. A co? Bardzo fajnie on wygląda, jest taki gładki, bez jakichś takich drobin, lekko błyszczący, ale najważniejsze, że daje kolor. Rozjaśnia bardzo mi oko. Ogromny plus. Ojej, tu jest do naprawy, ale to dopiero jak tusz wyschnie, to sobie wezmę szczoteczkę i odczyszczę. Jeszcze zróbmy usta, bo jakieś takie niewyraźne kompletnie. Uwielbiam te konturówki nam, dlatego, że patrzcie na to. I patrzcie na to. I ktoś powie, za miękka, nie można konturu namalować. Ale jest kremowa.
ale jest kremowa, turbo komfortowa i możecie namalować kontur, nie ruszając ustami. Mój ulubiony błyszczyk Raban. Uwielbiam. Dobra, słuchajcie, tam już tak wibrują, wirują, nie wiem co jeszcze robią, że po prostu szok. Więc ja chciałam Wam powiedzieć, że skończyłam się pindrzeć. Powiedzmy, że się pindrzę. I idę. Ale się ubrudziłam. Co to ma być w ogóle? Dobra, idę się odczyścić, bo jak ja w ogóle wyglądam. Pokażę Wam później, jak wyszedł sernik. Czy w ogóle wyszedł, czy jest smaczny, jadalny, czy co tam z nim się dzieje. Wiecie co? Może i ten sernik nie wygląda wybitnie, ale jest bardzo smaczny i wchodzi na mięciutko. Jest po prostu bardzo serowy, pyszny wyszedł. No, ale jest cienki, bo mało sera. Oj tam. Muszę go przykryć i do lodówki. Jak wiecie, sernik im zimniejszy, tym lepszy. No a teraz będę sobie odgrzewała obiad. Gołąbki. Wiem, że jeszcze 2 mi zostały. Wiem, że miałam Wam pokazać w ogóle, jak one wyszły. One wyszły przepyszne. One wyszły tak dobre, że w ogóle Wojtkowi dałam 2 wczoraj. Te gołąbki wyszły tak pyszne, że wczoraj dałam Wojtkowi 2 i mówił, że nawet nie czuć, że z łososiem, tak jakby były z mięsem i wyszły po prostu pyszne, więc polecam. Żegnam się z Wami już dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas, standardowo. Buziaczka!